Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś sięgnęłam po coś łatwego, po jajko, coś łatwego i prostego, jednocześnie trochę wiosny. Jajko w technice Salt Wash to jest jajko plastikowe. To jest taki rodzaj jaja, które jest spłaszczone, ma 16 cm i zawsze chciałam spróbować wyciąć w nim otwór i udało się to nożykiem do tapet, ale muszę powiedzieć, że nie jest to najłatwiejsze, przypomina otwieranie puszki i trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie, ale da się. Po wycięciu tego otworu, przetarciu papierem ściernym, on nie jest taki super idealny, to zupełnie nie szkodzi, bo będę go oklejać. Zaczynam od gruntowania i kiedy grunt, biały podkład akrylowy sobie schnie, przygotowuję sznureczki z lekkiej masy modelarskiej i miałam jeszcze w zanadrzu taką kokardkę z tej samej masy, którymi okleję dookoła tego otworu. Tradycyjnie, nawet jeśli jest to plastik, sięgam po klej hobby i nawet w przypadku, kiedy te moje dekory nie przykleją się idealnie prosto i będą miejscami leciutko odstawały, to ja nie będę się tym przejmować, ponieważ będę korzystała z techniki Salt Wash, a ona jest idealna do uzupełniania wszelkiego rodzaju ubytków i takich miejsc, które trzeba lekko zaszpachlować. Sięgnęłam tym razem po zestaw kolorystyczny, który ja dla siebie teraz wiosennie odkryłam. To będzie zielony bambus z La Pajarity i pierwszą warstwę tej farby rozwodniłam odrobinę i pomalowałam moje dekoracje z lekkiej masy modelarskiej taką farbą rozwodnioną, żeby one nabrały koloru. Następnie w momencie, kiedy farba jeszcze mi schła, wyrwałam sobie papier ryżowy. To jest taki wiosenny motyw kwiatowy, on by się też super nadawał do dekoracji 3D. Nacinam go w kierunku centralnym, dlatego że jajko jest wypukłe i żeby mi się po prostu dobrze i fajnie wkleił. Proszek Salt Wash mieszam z farbą zielony bambus. Dosypuję tego proszku i jakby dokładam farby do momentu, kiedy utworzy mi się rodzaj takiej gęstej masy strukturalnej, która właśnie posłuży mi do malowania jajka. Tak jak widać, ta masa jest taka całkiem lekka, dzięki temu bardzo przyjemnie da się nią podmalować wszelkie niedociągnięcia podczas przyklejania moich dekoracji z lekkiej masy modelarskiej i maluję zarówno górę, jak i dół tego jajka, nadając taką ciekawą strukturę za pomocą zwykłego pędzla. Tutaj kolor numer 2. Dodałam błękit kryształu, też farba La Pajarita. Na tym zielonym wygląda po prostu zjawiskowo i to jest kolor, po który chciałam sięgnąć w kontekście też beżowego, ale okazało się, że zieleń go po prostu pięknie podbija i naprawdę świetny efekt z tym błękitem na zieleni mi wyszedł. Tak nieskromnie się przyznam, że to jakby dla siebie odkryłam. A teraz coś, co doda jeszcze szczypty magii do całości kolorystycznej, to będzie słodka cytryna, coś, co podbije zarówno błękit, jak i zieleń i doda po prostu wiosennej świeżości tej strukturze. Także ja jestem tym zestawieniem oczarowana i wydaje mi się, że na meblu będzie to wyglądało po prostu super w połączeniu z botanicznymi elementami. Bardzo mi się to spodobało. Teraz za pomocą kleju do dekupażu wklejam mój papier do środka tej pisanki. Tak jak wspomniałam, ona jest doskonałą bazą przy takim otwarciu do tego, żeby powstały w środku również dekoracje 3D i tu już obojętne, czy sięgniesz po technikę Sospeso, czy po lekką masę modelarską, można śmiało się tutaj pobawić i coś włożyć do środka. A na koniec dałam coś takiego jak lakier welurowy. Ten lakier jest niesamowicie głęboko matowy i muszę powiedzieć, że w przypadku takiej dekoracji wystarczą 2 grubsze warstwy i właściwie papier mam zabezpieczony. Na koniec pozostała tylko kokardka, połączyłam te same 2 kolory, błękitny i zielony i praktycznie moja pisanka jest gotowa. Czyli jest to projekt szybki, prosty do wykonania, poza tym wycięciem otworu, bardzo przyjemny. Linki do produktów znajdziesz w opisie filmu, zajrzyj do mnie na media społecznościowe i koniecznie zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.